Witam serdecznie w kolejnych shortach Luczyna, czyli serii, w której wspólnie przeglądamy i komentujemy przysyłane do mnie klipy waszego autorstwa. Ze względu na wasze liczne prośby miałem zamiar wrócić do tej serii od nowego sezonu 2024, ale przycisnąłem temat już teraz, żeby zrobić wam małą niespodziankę jeszcze pod choinkę. Pamiętajcie, że każdy, kto chce pokazać nagrany przez siebie klip, oczywiście może to zrobić. Wystarczy przesłać link do materiału na adres shortyluczyna@gmail.com. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Wiem, że wśród widzów jest sporo osób zaczynających swoją przygodę na dwóch kółkach i nie każda taka sytuacja jak te pokazywane w shortach może być dla nich oczywista. Dlatego pozwolę sobie od czasu do czasu króciutko skomentować niektóre klipy, tak żeby oprócz samych heheszków każdy mógł dodatkowo wyciągnąć dla siebie jakieś wnioski i być może uniknąć przerabiania tematu na własnej skórze i własnej maszynie w niedalekiej przyszłości. Oczywiście was również zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami na temat poszczególnych klipów w komentarzach pod filmem. Przed nami kolejna porcja prawdziwych perełek, także przechodzimy do sedna. Odkręcanie na wyjściu z zakrętów daje dużo frajdy, ale zawsze warto zwracać uwagę na warunki, w jakich to robimy. Co tam? Jest okej, jest okej. Co prawda nie widać klamki hamulca i sprzęgła, ale jeśli miałbym zgadywać, to zbyt gwałtowne dodanie gazu na mokrym asfalcie i śliskiej farbie białych linii oznakowania poziomego w połączeniu z pochyleniem maszyny spowodowało, że tył motocykla złapał poślizg i odjechał kierownikowi w prawą stronę. Takie uślizgi same w sobie to jeszcze nie koniec świata, tył przy odrobinie ćwiczeń można ogarnąć, z przodem jest o wiele gorzej. Tutaj niestety chłopisko zostało mocno zaskoczone całą sytuacją i dalsza reakcja przesądziła o glebie. W momencie uślizgu nastąpiło gwałtowne zamknięcie manetki gazu, co spowodowało równie gwałtowne przeprostowanie motocykla i dekompresję tylnego zawieszenia, czyli ten charakterystyczny rzut kierownikiem w prawo. Przy większych prędkościach już w tym momencie jest z reguły high side, czyli wysiadka przez kierownicę i bardzo często złamany obojczyk, bo upadamy wtedy na głowę i prawy bądź lewy bark. Dalej mamy już istne rodeo, słychać mimowolne odkręcenia i zamknięcia manetki gazu i widać kolejne uślizgi na przeciwne strony. Cały cykl powtórzony 2- lub 3-krotnie i zakończony już całkowitym zabetonowaniem dłoni na gazie, czyli pełnym uślizgiem aż do położenia motocykla na lewą stronę. Co najważniejsze, dzięki niedużej prędkości i przede wszystkim pełnemu ubiorowi, motocyklista zaliczył przygodę i lekcję bez uszczerbku na zdrowiu. Na dwóch kółkach zawsze zwracamy szczególną uwagę, na czym będziemy próbować gwałtownie przyspieszać oraz hamować, jak również na stopień pochylenia motocykla podczas tych momentów. Wiadomo, każdy mądry po szkodzie, ale czy tej gleby można było uniknąć? Jak najbardziej. W tej sytuacji wystarczyło poczekać z agresywnym dodaniem gazu do ominięcia namalowanych linii i większego przeprostowania motocykla. Ewentualnie zdecydowanie mniej gwałtownie dodać gazu na wyjściu z zakrętu w takich warunkach. Hej motorzyści, nie można tak szybko jeździć. Gdzie? Bo ogólnie mówię. No, wiadomo, my to wolno jeździmy. Jechałem, to się przejechałem. Patrz. O, trzeba uważać. Ja też miałem przygody. Ale coś ciągnie na tego, No nie? nie. A raz się siądzie, to... Wygląda na to, że nikt się nie spodziewał. Andrzej napisał nam, że to był początek sezonu, piach na drodze i zbytnia swawola. Wywrotki z pasażerami potrafią być wyjątkowo niefortunne. Tutaj na szczęście dzięki niewielkiej prędkości oraz znowu pełnemu ubiorowi nikomu nic się nie stało i dodatkowo nawet motocykl nie odniósł żadnych poważnych uszkodzeń. Natomiast co do samej gleby, to na nagraniu nie widać, co mogłoby być jednoznaczną przyczyną położenia motocykla. Zakręt był łamany na 2 razy i być może poprawka była po prostu zbyt głęboka jak na przyczepność tej przedniej
połączenie opony w tych konkretnych warunkach z pasażerką. Warto pamiętać, że mając załadowany kufer centralny i dodatkowo gości na tylnej kanapie, przód naszego motocykla robi się dużo lżejszy i będzie się prowadził znacznie gorzej niż w warunkach domyślnych. To w połączeniu z oponą Dual Sport, dającą znacznie mniejsze pole kontaktu z asfaltem niż opona drogowa, może prowadzić do dużo łatwiejszego uciekania przodu motocykla w złożeniu. Na tym filmie widzimy zasadniczo tyle, że przód nam uciekł i jednocześnie poszła mimowolnie pełna łycha prawą ręką, zakręcając tyłem. Jeśli się czegoś sensownego dopatrzycie i chcielibyście coś dodać, to oczywiście jak najbardziej piszcie w komentarzach. Jesteście w stanie zgadnąć, co się wydarzyło? Ja muszę przyznać, że po pierwszym obejrzeniu tego nagrania nie byłem do końca przekonany. Aczkolwiek ten ogromny hałas szorowania metalem po asfalcie był dla mnie mocno naprowadzający. Przypuszczenia potwierdziły się po przeczytaniu wiadomości od Krystiana, który, jak się okazało, jakimś cudem nieświadomie jechał tym motocyklem z rozłożoną stopką boczną. Nie wiem co prawda, jak do tego doszło. Niemal wszystkie współczesne motocykle mają czujnik uniemożliwiający uruchomienie silnika przy rozłożonej stopce, a rozłożenie jej podczas jazdy kończy jego pracę. Także albo mocno zabytkowy sprzęt, albo uszkodzony bądź odłączony czujnik stopki bocznej. Tak czy siak, warto się tematowi przyjrzeć. W każdym razie prędkość w stosunku do ilości miejsca w zakręcie była na szczęście nieduża i skończyło się tylko na przyspieszonej akcji serca u kierownika. Gdyby było jechane na maksa, to motocyklista załapałby się idealnie w tą przerwę w barierach energochłonnych i odbyłby lot prosto w malowniczą dolinkę, jaka się za nimi rozciągała. Włącz myślenie. Wszyscy lubimy dynamiczną jazdę, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że im szybciej wykonujemy swoje manewry w ruchu ulicznym, tym trudniej będzie innym pojazdom raz to nas zauważyć, a dwa przewidzieć, gdzie się za chwilę znajdziemy. Malutkie gabaryty pojazdu, jakim jest motocykl, również nie ułatwiają sprawy. Po prostu warto o tym pamiętać. Tutaj widzimy, że kierowca motocykla próbuje jechać żwawo, ale też nie rozwija jakichś prędkości, przez które miałby nagle być niewidzialny dla pozostałych na drodze. Jeśli mamy być obiektywni, to manewr zmiany pasa, jaki wykonał samochód, był bardzo anemiczny, wręcz zwolnił do 20 kilku kilometrów na godzinę, żeby zmienić ten pas i w efekcie zmusił motocyklistę do dużo mocniejszego hamowania, niż miałoby to miejsce przy zachowaniu przez niego płynnej jazdy, chociażby w tempie otaczających go pojazdów. Być może jakiś wypadek przy pracy lub gapiostwo, w każdym razie od razu przeprosił za sytuację światłami awaryjnymi, także duży plus za to. Zmierzyłem czas po klatkach filmu i kierowca Cytryny miał minimum 3 sekundy, odkąd motocyklista wyjechał zza zasłaniającego go samochodu, by dojrzeć go w swoim lusterku przed rozpoczęciem manewru zmiany pasa. Czy to dużo, czy to mało? Dajcie znać, jak wy oceniacie tę sytuację. Moto Mikołaje, czyli mikołajkowy zlot i najczęściej przejazd dużą grupą motocykli, czy to w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, są organizowane z reguły w szczytnym celu. Braliśmy udział kilkukrotnie w przeróżnych warunkach pogodowych, najczęściej mało sprzyjających. Tutaj widzimy, że jest w miarę sucho, nie ma śniegu, ale nie znaczy to, że nie mogło być miejscami bardzo ślisko. Powodu gleby nie będziemy zgadywać, ponieważ kompletnie nic nie widać, za to można pochwalić prawidłowe zachowanie pozostałych Mikołajów na motocyklach. Włączenie świateł awaryjnych i sygnalizowanie problemu rękami przez pasażerkę zwróciło uwagę pozostałych na
nadjeżdżających motocykli i pozwoliło im łagodnie zwolnić. Widzimy także zadbanie o bezpieczeństwo pozostałych motocyklistów poprzez szybkie usunięcie z drogi kanapy, która odpadła od przewróconego motocykla. Wygląda na to, że rzeczywiście mogło być ślisko, bo zobaczcie, jak niska jest prędkość jazdy, a jak długi ślad pozostawił po sobie przewrócony motocykl. Nie jestem co prawda przekonany, czy tańce i wygibasy to najlepsze, co możemy zrobić w momencie gleby na czole nadjeżdżającej kolumny motocykli, ale wiadomo, każdy na gwałtowny strzał adrenaliny reaguje trochę inaczej i nie zawsze jesteśmy w stanie podjąć od razu rozsądną decyzję. Słyszymy, że nic się nie stało, także w takiej sytuacji wypada jak najszybciej usunąć pojazd na bok i udrożnić drogę, by zatorem nie spowodować kolejnych gleb dalej w kolumnie. Moto Mikołaje to świetna inicjatywa pomagająca wielu dzieciakom w okresie świąt. Musimy jednak pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności, bo jazda w dużych grupach składających się z losowych motocyklistów zawsze stanowi pewne ryzyko, które wcale nie robi się mniejsze, gdy dołożymy jeszcze do tego niesprzyjające warunki na drodze. Kiedy stoimy z górki, używamy luczyna gumki. Suchar jak nie wiem, ale zdaję egzamin. To jest jedna z tych sytuacji, gdzie motocyklista nie miał tak naprawdę wiele do powiedzenia. Jechał przepisowo, a kierujący samochodem patrzył się całkowicie w drugą stronę, włączając się na półślepo do ruchu. Oczywiście wiadomo, że na mieście stosujemy zasadę myślenia za wszystkich innych, podejmowania przeróżnych działań prewencyjnych, jak na przykład zmniejszenie prędkości, dojechanie bliżej do przeciwległej linii, wstępne ustalenie drogi ominięcia awaryjnego, zawsze gdy widzimy, że ktoś czeka do włączenia się do ruchu. Ale co by nie mówić, prawda jest taka, że nawet jeśli traktujemy każdego, jakby miał w nas przywalić, i tak możemy nie być w stanie wykluczyć 100% takich sytuacji. Może trafić na każdego i tu akurat trafiło na Michała. Co najważniejsze, Michałowi oprócz kilku siniaków nic się nie stało. Szczęście to jedno, ale pełny strój motocyklowy to drugie. Przysłał drugi klip, w którym pokazał wszystkie uszkodzenia, jakie przyjął na siebie jego strój i ochraniacze. Kurtka uszkodzona na wysokości prawego barku oraz łokci, przeddrapany kask i wizjer, uszkodzone spodnie na wysokości kolan, zdarte ochraniacze kostek i uszkodzona część wewnętrzna dłoni w rękawicach oraz przyszlifowany ślizgacz palców oraz kostki w prawym bucie. Gdyby nie ciuchy, konsekwencje zderzenia nawet przy tak niedużej prędkości mogłyby być dla niego bardzo dotkliwe i zostawić po sobie trwałe ślady. Jak widzimy już po raz kolejny w tym odcinku, odpowiedni strój powoduje, że nawet tak przykra przygoda pozostaje tylko wspomnieniem bez uszczerbku na zdrowiu motocyklisty. But! Jadawca! Niestety klip przysłany przez chłopaków urywa się w najlepszym momencie, ale i tak był przepiękny, ponadczasowy klasyk. Kierownik mający pierwszy raz w życiu styczność z motocyklem, bez żadnego przygotowania i kasku, posadzony w rozkroku, jak baba jadąca z rynku przez kałużę i krótka, ale konkretna komenda instruktora zrealizowana bez chwili wahania. Coś pięknego. Wiadomo, że analizować tu nie ma co. Pierwsza lekcja przebiegła według mnie idealnie, nic bym nie zmieniał. Na szczęście motocykl słabiutki, także kierownik nie pofrunął nigdzie za daleko, kosztów też nie narobił wielkich, a co się uśmiali, to już im nikt tego nie odbierze. Oczywiście niewątpliwy duży plus, że przy okazji wygupów udało się nie uszkodzić sobie czaszki o barierkę lub ziemię. Pozdrowienia dla Berniego i Piętosza. W jednym z ostatnich odcinków na Golasach przy okazji rozmowy na filmie pokazałem wam wstawkę z mojego położenia małego diuczka. Nie było tam żadnego szczegółowego wytłumaczenia sytuacji i pojawiło się sporo pytań, o co chodzi, co się stało. Była to jedna z pierwszych moich jazd w życiu na dwóch kółkach, gdzie całkowity brak doświadczenia spowodował głupie zachowanie i w rezultacie upuszczenie maszynki na bok. Sytuacja miała miejsce w 2014 roku, czyli niemal dekadę temu. Matko Boska, jak ten czas leci. W każdym razie podczas jazdy wtedy na głowie był kask Shark Vancor z goglami i w jakiś sposób od spodu do kasku wpadła osa i urządliła mnie prosto w twarz. Ból i zaskoczenie wywołało gwałtowną reakcję w postaci puszczenia kierownicy lewą ręką i skręcenie kierownicy w prawo z jednoczesnym zaciśnięciem klamki hamulca przedniego prawą ręką. Coś, czego żaden nawet średnio doświadczony motocyklista by z pewnością nie zrobił. W rezultacie nastąpiło gwałtowne zatrzymanie, utrata równowagi i położenie motocykla
uchyla na prawą stronę. Żądlącą mnie jeszcze wtedy dalej osę, oderwałem ręką od twarzy i widać, jak wypada z kasku na asfalt. Oczywiście oprócz spuchniętej od urządlenia gęby nic się więcej nie stało, a w Duke'u był do wymiany tylko plastikowy uchwyt handbara. Co ciekawe, starsi widzowie może pamiętają, po około 3-4 latach miałem powtórkę niemal identycznej sytuacji. No niemożliwe. Kiedy na chwilę podniosłem wizjer, oberwałem osą prosto w gębę, która w ramach podziękowania za spotkanie oczywiście urządliła mnie jeszcze dodatkowo w twarz. Różnica w doświadczeniu spowodowała brak paniki, brak łapania z całej siły za hebel i zero problemów przy puszczeniu kierownicy jedną ręką i prowadzeniu go dalej drugą. Można się było zatrzymać na spokojnie i zająć tematem urządlenia. W swoich karierach motocyklowych odbieramy przeróżne lekcje, na jedne mamy wpływ, na inne nie. Ważne, żeby wyciągać odpowiednie wnioski. Maszynę taką czy inną zawsze da się naprawić lub odkupić. Jeśli nie teraz, to się znowu na nią poodkłada kilka lat. Zdrowie mamy natomiast tylko jedno. Dbajcie o siebie, kochani, wesołych świąt i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Takie czarne i szybkie, Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.